Halo, Witamy w przeglądzie nieruchomości na żywo. Jacek. Jak tutaj się znaleźliśmy, to jest powiązane z poprzednim odcinkiem, który pewnie większość z Was widziała, o tytule Jak nie kupiliśmy działki na Teneryfie. Tej działki nie kupiliśmy, ponieważ sprzedający strasznie się jakoś między sobą pokłócili w ostatniej chwili. No i do transakcji nie doszło. No ale z pomocą przyszedł nam, uwaga, ich agent, który był po ich stronie, Guillermo. Poczuł się do tego, żeby nam to jakoś wynagrodzić, no i zaczął nam szukać innej nieruchomości. Potraktował nas w sposób taki bardzo specjalny, co od razu doceniliśmy. Zaproponował, że znajdzie nam podobną działkę w podobnej okolicy. I to się udało, ale nie będziemy robić spoilerów, o tym usłyszycie już niedługo, co udało nam się kupić. Oprócz tego, że dokonaliśmy z jego pomocą zakupu, z rozmowy wyszło, że możemy zobaczyć na żywo jego inne nieruchomości. Coś, co od dawna chcieliśmy bardzo zrobić, nagrać dla Was właśnie taki przegląd nieruchomości, ale że na żywo. Dzisiaj pokażemy Wam piękną posesję i to nie siedząc na kanapie. Jeśli się uda, wciśniemy jeszcze inną nieruchomość, tym razem będzie to hostel, ale jeśli nie starczy nam czasu, to zrobimy z tego osobny odcinek. Mało jest takich odcinków, kiedy występujemy oboje, bo na ogół jest potrzebny do tego po prostu kamerzysta. I dzisiaj zaangażowaliśmy aż 2 osoby do tego. Jest to Emilka i Jacek. Tutaj w opisie tego filmu zostawimy linki, będziecie mogli podpatrzeć, co oni robią w internecie. No to co, chodźmy sobie zobaczyć Tak. ten dom, nie? Jesteśmy w miejscowości La Oratava, czyli w bardzo popularnym mieście zabytkowym. Piękne miasteczko na północy wyspy, gdzie widoki są naprawdę super, tylko akurat dzisiaj zeszła chmura i nie możemy Wam pokazać widoku. Normalnie jest tutaj piękny widok na ocean, a z drugiej strony na Teidę, lecz obecnie jesteśmy niestety za chmurą i tu zaczyna się ten dom. Tak, tu jest fasada domu, który ma 140 m2, a obok dołączony jest budynek gospodarczy, który też w środku pokażemy i w którym naprawdę można sporo rzeczy robić, jak to na farmie. I do tego ogromny kawałek ziemi, 4,5 tysiąca m2, gdzie rosną drzewa awokado, konkretnie około 140, ale wszystko za chwilę zobaczycie. No hay nadie. Widzicie, nie ma nikogo. Estamos aquí. Hola, buenos días. Hola, Guillermo. Emilia, ¿Qué bueno, un tal? besito. A ti no te doy un beso, ¿qué tal? Podemos entrar? Claro, pasar. Sí, podemos grabar un video Pasar hoy. y grabar toda la casa por donde vosotros queráis, ¿vale? Widzicie, mamy Jest pełny super. dostęp do nieruchomości, także zapraszamy. Adelante. Muchas gracias. Dobra, jesteśmy w korytarzu, gdzie przed chwilą weszliśmy tymi drzwiami. Zobaczmy sobie pierwszą sypialnię, która jest tutaj tuż przy wejściu. I to jest pierwsza sypialnia. To, co najbardziej rzuca mi się w oczy, to na pewno ten sufit z drewnianymi belkami. Cały ten dom jest w takim stylu hiszpańsko-kanaryjskim. I tutaj ciekawa rzecz, w Hiszpanii często jest tak, że właśnie jest takie dodatkowe okno w pokoju, żeby wpadało światło dzienne z tarasu. No a tutaj jest drugie okno po prostu, to z głównej drogi i też w ogóle są jeszcze takie Okiennice to się nazywa. okiennice, no. Tak, jest to wszystko też zaznaczam w bardzo wysokiej jakości. Jak na standardy kanaryjskie, gdzie Tak. bywa różnie, tutaj wszystko jest naprawdę igła. Porządnie wykonane. Teraz przechodzimy sobie do kuchni z salonem. Tak, salon połączony z kuchnią. Tu mamy takie miejsce do siedzenia, do zrelaksowania się i przechodzimy sobie do kuchni. Tak, tutaj taka jadalnia bardziej. Fajnie oddzielona kuchnia, zobaczcie. Taka jakby wyspa, ale nie do końca, taka bardziej wydawka. Ten układ kuchnia plus jadalnia bardzo mi się podoba. Myślę, że bardzo praktycznie to jest rozwiązane. Nie no, super właśnie taki rustykalny styl, coś naprawdę w moich klimatach. Ja jestem fanem takiego stylu. Felki są świetne, trochę porowate. To jest naprawdę dobre w utrzymaniu. Ja zawsze patrzę na Tak. względy praktyczne, nie? To jest naprawdę porządnie wykonane. Jak na tą Blat? wyspę jestem w szoku, jak dobrze to jest zrobione. Blat z kamienia. Tu od razu przejście do łazienki. Także widzicie, wszystko w jednym ciągu tu jest. Czy się zmieścimy w No. dwójkę? Udało nam się jakoś zmieścić. To jest jedna z 2 łazienek w tym domu. Prysznic, Prysznic, toaleta, kafelki takie ozdobne z tyłu. taka mozaika, nie? Więc wszystko utrzymane w jednym klimacie. Dobra, idźmy sobie dalej. Przechodzimy do dalszej części domu, bo to jest dopiero połowa mniej więcej. Nawet chyba nie. I zobaczcie tutaj, co jest ciekawego. To jest ogólnie duży pokój w tym domu. Tu jest kącik właśnie z tradycyjnym piecem na drewno.
W Polsce też gdzieniegdzie jeszcze pamiętam takie rzeczy, że na tym się robiło ziemniaki na blaszce i Tak, w ogóle... ja pamiętam, jak do dziadków jeździłam i właśnie jadłem ziemniaki z takiej płyty. Tak. Najlepsze, jakie w życiu jadłam. Piekarnik taki tradycyjny, No. świetna sprawa. To w ogóle przyjechało z Hiszpanii razem z właścicielami, z tego co pani mówiła. I tutaj jest od razu już wyjście na taras, na taki balkon. Tak, jak to w Hiszpanii macie różne profile fiesty, jak jest taka bardziej grillowa, barbecue na otwartym terenie, to możecie zrobić tu. Jak tam chcecie coś na szybko odgrzać w kuchni, mikrofali, to tam. Tak, tutaj też jest oczywiście miejsce na kolejny stół, sofę, czy jak tam będziecie chcieli sobie udekorować. Co tu jeszcze jest? Właśnie sobie przechodzimy do kolejnego takiego pokoiku w tym domu. Tak, który też ma wyjście w ogóle z dwóch stron na zewnątrz. I też jest to piękne miejsce do mieszkania. Na pewno zobaczcie, mamy tu nie jeden, a dwa tarasy w sumie. Są dwa wyjścia na taras. Tak. Ogromne, piękne szyby, dużo właśnie naturalnego światła i całkiem sporo miejsca. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać na filmie, ale to jest naprawdę spore pomieszczenie. Wszędzie też są rolety, żeby przysłonić te okna, jeśli by za dużo słońca wpadało. Także tutaj nie trzeba się tym przejmować, że będzie za gorąco na przykład. Też co ciekawe, jeszcze chciałam dodać, że cała posesja jest na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, czyli trochę w górach już można powiedzieć. I to jest północna część wyspy, więc tutaj też nie jest aż tak gorąco jak na plażach na południu. No, a tutaj możecie się zrelaksować elegancko na leżaczkach i takich miejsc Tak. na tej posesji jest znacznie więcej. I możecie patrzeć na wprost, na tą najważniejszą rzecz, która tutaj rośnie. Słuchajcie, tutaj jest sad, który ma 140 drzew awokado. Zaraz o tym też opowiemy. Tak, zaraz bo sobie zobaczymy cały ten sad z bliska. To jest naprawdę taki biznes przydomowy. Zobaczymy sobie dalszą część domu. A że mamy chwilę, bo tutaj teraz przejdziemy przez środek z powrotem, to powiemy Wam ważną rzecz, że my będziemy się zajmować wizytami, czyli odwiedzeniem tego domu w języku polskim i angielskim. Jeśli bylibyście zainteresowani, umówić się na taką wizytę, żeby zobaczyć na żywo tą całą posesję, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu, jak się z nami skontaktować. A jeśli szukacie jakiejś innej nieruchomości na Teneryfie, czy to jest mieszkanie, czy dom, to również możecie się do nas zwrócić, ponieważ z tą agencją mamy dobry kontakt, więc możemy na pewno Wam pomóc znaleźć to, czego szukacie. Dokładnie to, co potrzebujecie, to, co szukacie, z takim budżetem, jaki posiadacie. Teraz zobaczmy budynek gospodarczy tutaj obok, bo tutaj też dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Słuchajcie, bo tutaj tak naprawdę nie kupujecie sobie tylko domu. Tutaj kupujecie sobie całą działkę rolną, która ma już wszystko gotowe, na przykład do produkcji wina. I zobaczcie, jaki jest wielki magazyn, w którym można robić cuda na kiju, czyli przede wszystkim przechowywać to awokado, które tam rośnie. Jest też wielkie drzewko cytryn, są też mandarynki, pomarańcze, zaraz to pokażemy. Tam jest też prasa do wina, to już znam, że tak powiem, z autopsji, jak tego się używa, i beczki. I w momencie, jak to kupujecie to wszystko, co tutaj widzicie. Tak, wszystko, bo to jest wszystko. razem z całym tym wyposażeniem rolno-gospodarczym. Projekty z tak zwanego domownictwa, jakie chcielibyście zrealizować, to na pewno na tej posesji będzie można robić. Jeśli ktoś nie jest tym zainteresowany, może to sobie oczywiście przerobić na dodatkowy pokój, czy nawet taki osobny apartamencik. Albo garaż. Dokładnie, co tylko chcecie. Jest tu też osobne wejście od ulicy, ale chodźcie dalej, bo tu są jeszcze inne takie budyneczki. Tutaj jest taki mini garaż, można powiedzieć, a bardziej pomieszczenie, gdzie są wszystkie narzędzia i sprzęty. W cenie tej nieruchomości macie nie tylko to, co tu widzicie, ale naprawdę znacznie więcej narzędzi do dbania o teren. Także to wszystko macie w cenie, a jest to naprawdę bardzo duża wartość dodana. W momencie, jak ktoś będzie już zdecydowany, żeby zakupić tą posesję, to właścicielka chętnie podzieli się takimi radami, jak dbać o te drzewa. Jest też miejsce na ogródek, można sobie tu zrobić warzywa. Można przejąć to, co jest i oprócz tego dosadzić swoje rzeczy, wiadomo. Tutaj przejmujecie nie tylko dom, ale działający biznes rolniczy. Oni te awokado sprzedają do spółdzielni rolniczej. Tak, i powiedz właśnie, jak to wygląda, bo to oprócz domu kupujecie biznes, z którego na pewno będziecie mieć pieniądze. Powiedz, ile na tych drzewkach można zarobić. Tutaj jest 140 drzew awokado. W dobrym roku potrafią mieć nawet 100 kg na drzewo, czyli to jest 14 000 kilo.
jeśli 14 dobrze liczę, ton, tak? 14 ton. Od euro wzwyż, zależy w jakim sezonie sprzedajemy. Więc łatwo sobie to wyliczyć, że tych pieniędzy wcale nie jest tak mało. Z tego, co w skrócie mówiła właścicielka, to między 12 a 15 tysięcy euro rocznie z tego potrafią plonu właśnie uzyskać. Nie kupujecie tylko domu, kupujecie całą posesję, na której wszystko jest gotowe, przygotowane, zagrodzone. Nawet są też kury, tak? Chcecie kury? Proszę bardzo. Można mieć swoje jajka. Jajecznica codziennie rano gotowa. Tu cofnijmy się na chwilę, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz właśnie z tych takich rzeczy technicznych. Tak, to też jest ważne do utrzymania tych drzewek awokadowych. Chodź, Emilka. Zobaczcie, to jest stacja pomp, bo ta finka ma też własny ogromny zbiornik wody typu 20 tysięcy litrów, no po prostu olbrzymia ilość. I oprócz tego wykonali tu olbrzymią pracę, bo to wszystko działa automatycznie. Tutaj mamy sterownik, który podlewa Wam te wszystkie drzewa z podziałem na strefy, bez dotykania tego w ogóle własnymi rękami. I ostatnia taka notka dla fanów ekologii. Tutaj jest takie pomieszczenie. Może niezbyt to wygląda pięknie, ale jest bardzo ważne, ponieważ tutaj dżownice amerykańskie produkują własny organiczny kompost na potrzeby tej farmy i właśnie ten kompost zasila wszystkie drzewa. To gospodarstwo rolne obecnie działa w trybie ekologicznym, czyli to są po prostu awokado bio, najwyższej jakości, jaka tylko istnieje. A propos drzew owocowych, no to tu jest chyba to, co najbardziej Ty lubisz osobiście, nie? Tak, jak sobie myślę w ogóle o mieszkaniu w Hiszpanii, zawsze w mojej wyobraźni, w moich marzeniach to jest to, że cytryna rośnie pod domem i tutaj właśnie to jest. Zobaczcie, one są tak piękne, jak z obrazka i oczywiście nie mogę się powstrzymać. Myślę, Tak właśnie że myślałem. zostanie mi to wybaczone. O matko, normalnie nic, tylko robić cytrynówkę albo jakieś inne przetwory. To jest styl życia, który tak chcę tu mieć. To, co za nami widzicie, to też są mandarynki, grejpfruty, pomarańcze. Jest tutaj naprawdę masa innych owoców. Trudno by je wszystkie wymienić. I jest też ławeczka, w ogóle można sobie siedzieć koło tych swoich pięknych drzewek. Pomarańczki też, proszę bardzo. Tu muszę powiedzieć Wam, że tych drzew owocowych jest naprawdę więcej niż w opisie. Tu mamy pomarańcze, jest tych drzew naprawdę sporo. I cytryna. Tu jeszcze szybko pobiegłem zerwać śliwkę, bo też tutaj są śliwki, to w paru kolorach, więc kolejny plus. Że mając to owoców nie będziecie musieli na targu kupować. Raczej nie, raczej Wam to nie grozi. A awokado? O matko, O jest. będziecie mogli być na diecie awokadowej. Dobra. Na samym końcu tej działki jest jeszcze jeden taki Zakamarek. zadaszenie, tak. No i co tutaj można robić? Imprezki, fiesty, można też robić jakieś imprezy tematyczne, na przykład, że zapraszacie kogoś na zbiór awokado, albo organizujecie zajęcia jogi, albo cokolwiek innego, co sobie tam wymyślicie, albo na przykład wspólne robienie wina, czy grilla też. Wszystko jest bardzo ładnie zrobione z drewna, zobaczcie, przemyślane przede wszystkim. Tutaj ktoś zrobił kiedyś ogromną robotę, bo zobaczcie, cała posesja jest ogrodzona. Ma mur i całą na dookoła też przejść. Cała działka jest nie tylko ogrodzona z zewnątrz, ale też ma oświetlenie. Czyli nawet po ciemku będziecie tutaj mogli się przechadzać, wszystkiego doglądać. Sadzić. Jezu, jaka pyszna śliwka. No widzisz. Teraz wspięliśmy się na sam dach budynku. Przed chwilą widzieliście nas dosłownie w tamtym rogu działki, który teraz wskazuje mój paluch. No i tak, pokażę Wam, jak ta działka się ciągnie. Jej granica biegnie wzdłuż tego muru sobie do góry. Tam jest ten budyneczek taki na grilla i imprezy, gdzie byliśmy później. No i idziemy sobie dalej. Ten wielki zbiornik wody, który widzicie, który jest sam wielkości budynku, to jest Wasz zapas do podlewania drzew. I to naprawdę nie skończy się nigdy. Woda tu będzie Was kosztowała tyle co nic. No i dalej mamy działkę z tamtej strony, która idzie aż do ulicy. I tutaj mamy główne pole właśnie awokado na tym odcinku. I tutaj wzdłuż drogi kończy się granica działki. Tutaj wzdłuż drogi rośnie też kiwi. Tak, tak właśnie wygląda kiwi. Rośnie mniej więcej podobnie do winogronów. Wiele domów na wyspie ma właśnie wejście na dach, no i taki taras na dachu. I tutaj te tarasy są aż dwa, bo jest ten, po którym teraz chodzimy, i drugi trochę niżej. Tutaj też oczywiście można przesiadywać, trzymać jakieś rzeczy, robić jogę o poranku. Wszystko, i tego co chcecie. typu sprawy. No, drugi teraz trochę niżej.
Przejdziemy sobie do podsumowania. Muszę tu wspomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten dom ma wszystkie papiery w normie. Naprawdę wszystko super, super legalnie. Można na to wziąć hipotekę i wszystko. Naprawdę super, super rzadkość na tej wyspie. Cena tej nieruchomości to jest 370 000 euro. Powiedz, jakby to wyglądało w porównaniu do Polski może. Na polskie to wychodzi jakieś 1,5 miliona złotych. Weźmy pod uwagę, że tak, dom ma 140 metrów, przydomowy biznes w postaci tych drzewek awokado oraz cała działka ma 50 arów. No to myślę, że w Polsce coś takiego kosztowałoby całkiem podobnie. Z tego, co liczyliśmy, na polskie to by wyszło 350 zł za metr. Za metr kwadratowy posesji. Do tego oni dorzucają te wszystkie sprzęty do produkcji, automatyczne podlewanie, wszystkie narzędzia, które są potrzebne do dbania o ziemię. Budynek gospodarczy, czy nawet to pomieszczenie, gdzie można robić ten najwyższej klasy kompost, no to są takie rzeczy, gdzie naprawdę jakby musielibyście to dokupić, to zorganizować. Bo to nie jest tylko, pamiętajcie, kwestia kupna takiego sprzętu, tylko nauki, jak to wszystko działa, instalacji tego. Tu jest naprawdę masa pracy wrzucona, bo teren na Wyspach Kanaryjskich jest bardzo surowy, taki z wejścia, który dostajecie. Skała, kamienie, trzeba wszystko zrobić, a tu już jest wszystko gotowe, nic tylko wprowadzać się i mieszkać. Tak jak widać, te drzewka są bardzo ładnie utrzymane, rosną, dają awokado co roku. Można to sprzedać albo hurtowo, albo też indywidualnie. Naprawdę jest tutaj nieskończone pole do popisu, żeby mieć taki swój przydomowy biznes. Dobra, trochę się rozpędziliśmy, mieliśmy to powiedzieć w formie werdyktu, więc jaki twój werdykt ostateczny, Emilka? Mój werdykt jest taki, że brałabym od razu. Gdybym dysponowała takim budżetem, brałabym, bo jest tutaj wszystko po prostu, czego potrzeba dla osoby kochającej życie na wsi. Mój werdykt będzie zbliżony, bez niespodzianek, też brałbym to w ciemno. Mam trochę inne argumenty za tym. Za tą cenę w jakimś tam kurorcie na południu, co tak naprawdę byśmy kupili? Dwupokojowe mieszkanie. Jakieś o porządne powierzchni mieszkanie. 70-80 metrów Tak, z powiedzmy. kosztami pod tytułem, nie wiem, 200 euro miesięcznie za te baseny i tak dalej, za to wszystko. Zero ziemi, zaznaczam, może jakiś balkon ewentualnie, a tutaj w tej cenie macie ogrom ziemi, do tego własny dom parterowy, nie tam żaden piętrowy. Dokładnie. Jedyny koszt, jaki tu jest, to podatek roczny od gruntu w wysokości 220 euro około. No, czyli to są naprawdę małe kwoty. Emilka, takie marzenie moje by było mieć coś takiego na własność, a twoje? No naprawdę to jest piękna sprawa. Taka cisza, spokój, tu praktycznie nie ma żadnego hałasu, nic, tylko się zrelaksować w takim właśnie naturalnym środowisku. A cała ta nieruchomość jest zaledwie 5 minut autem od miasteczka La Orotava, które ma wszystkie usługi. Nawet jak ktoś będzie do Was przyjeżdżał, to w ogóle iść na spacer po tym miasteczku, to będziecie mieć rzut beretem. Pamiętajcie, że jeśli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć tą nieruchomość na żywo, to możecie jak najbardziej się z nami kontaktować. Tutaj maila i numer telefonu zostawimy w opisie i my będziemy oprowadzać wizyty w języku polskim i angielskim. A po hiszpańsku, jeśli ktoś by potrzebował, no to również oczywiście Guillermo oprowadzi i wszystko opowie. W wypadku Waszego zainteresowania zakupem tej nieruchomości, to oczywiście biuro naszego hiszpańskiego agenta pomoże Wam sfinalizować cały ten proces. Zostawiam Was z widokiem na tą piękną posesję i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.